Kod na grę otrzymałem od Ubisoft Polska. Wreszcie, po licznych problemach Assassin's Creed Shadows wyszedł na komputery i konsole. Ciężko do niego zasiąść z czystym umysłem, bo jak każdy jestem już skażony wszystkimi ostatnimi akcjami Ubisoftu. Sam zmieniałem zdanie o grze co chwila, w zależności od tego, co Ubisoft w danej chwili nawywijał. Pograwszy w wersję przedpremierową, miałem mieszane uczucia. Wreszcie dane mi było samodzielnie zasiąść przy najbardziej kontrowersyjnej odsłonie serii. Czy Assassin's Creed Shadows podźwignie Ubisoft, czy może wręcz przeciwnie, pogrąży go jeszcze bardziej? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Assassin's Creed Shadows w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Shadows przenosi nas do feudalnej Japonii, do końcówki ery Sengoku i toczącej się wojny domowej. Już na początku poznajemy czarnoskórego Yasuke, który przybywa z Portugalczykami jako niewolnik. Yasuke wzbudza szacun u Nobunagi, który mianuje go samurajem i trzyma przy swoim boku. Drugą postacią jest Naoe, dziewczyna, której grupa dziwnych samurajów zabija ojca i kradnie tajemniczą skrzynkę. Naoe, napędzana żądzą zemsty, postanawia zmieść z planszy wszystkich zamachowców. Jej historia splecie się z historią Yasuke i oboje, mając swoje cele, zmienią na zawsze losy Japonii. Historia z początku jest... trochę głupia. Samo to, że Yasuke zostaje wysokiej rangi samurajem przy Nobunadze, po prostu się nie klei. Z kolei historia Naoe jest bardziej asasynowa i zdecydowanie lepsza, co postaram się wam wyjaśnić w dalszej części. Niemniej ponownie Ubisoft wykorzystał historyczne postacie i umieścił je w swojej grze. I podobnie jak to było w Origins czy Valhalli, jeśli ktoś nie studiował japonistyki, to nie ma pojęcia, kim one są, więc wielu z graczy po prostu tego nie doceni. Sama fabuła ma kilka ciekawych twistów, ale i podobnie jak poprzednio jest według mnie zdecydowanie za długa. W połowie gry ma się już dość spisków, zdrad czy tajemniczych osobników. Większość misji fabularnych niestety wykonano na jedno kopyto i na palcach jednej ręki mogę policzyć te, które wybiły się ponad przeciętność. Shadows oferuje sporą mapę do zwiedzania. Podobnie jak poprzednio, prowincje mają różne poziomy. Jest to sprytne, bo w sumie możesz sobie iść gdzie chcesz, ale w przypadku walki w prowincji przewyższającej cię poziomem, to raczej walka na jednego strzała. Niemniej mapa jest ponownie ogromna, naćkana znacznikami i zadaniami do wykonania. Niestety, ale mam wrażenie, że Ubisoft nadal święcie wierzy w to, że jeśli damy setki zadań do wykonania, które od siebie się niczym nie różnią, to gracze się tym zachwycą. No niestety nie. Czasy się zmieniają, pierwszy sygnał był przy Far Cry 6, ale Ubisoft nie wyciągnął z tego wniosków, więc gra ponownie będzie żmudna, powtarzalna, schematyczna, ale dla równowagi znajdzie się też w niej trochę bardzo dobrych elementów. Cele misji mamy podane w specjalnym oknie celów, na którym pojawiają się okręgi. Każdy okrąg jest skupiony według konkretnych zadań, na przykład zabij kilku zbuntowanych samurajów. Największy okrąg to zadania fabularne, skupiające się wokół odkrycia, kim byli zamaskowani zamachowcy i eliminacja jednego po drugim. W pewnym momencie ilość okręgów zaczyna przytłaczać. Kolejne zadania mnożą się w dość szybkim tempie i nie oferują absolutnie nic nowego. To, czy zabijesz 10 zbuntowanych samurajów, czy 10 przemytników, czy 10 sprzedawców muszkietów, nie różni się absolutnie niczym. Ale większość tych zadań będziesz musiał zrobić, bo Ubisoft do rangi jakiejś sadystycznej sztuki powiązał wszystko ze sobą, ale do tego jeszcze wrócę. Gdzieś czytałem, że do pełnego ukończenia gry potrzeba 80 godzin. Można to włożyć między bajki, gra zajmie grubo ponadto. Moment, kiedy kolejne zadania zaczynają przytłaczać, to moment, gdy gra zaczyna zamulać i potężnie nudzić. Po 40 godzinach masz już serdecznie dosyć Japonii, bohaterów i całego zadania. Mam wrażenie, że gdyby gra była co najmniej 5 razy krótsza, byłaby zdecydowanie bardziej zjadliwa. Ponarzekałem i jeszcze ponarzekam, ale teraz coś pozytywnego. Jest to postać Naoe, która idealnie wpasowuje się w asasynowy lore. Dziewczyna jest shinobi. Oznacza to, że granie nią to głównie skradanie, działanie po cichu, eliminacja z ukrycia. I to wyszło wyśmienicie. Skradanie, jak to w Assassin's Creed, jest wyszlifowane do połysku. Jest dynamiczne, szybkie i daje sporo satysfakcji. Fajnym pomysłem było danie Naoe linki, dzięki której może błyskawicznie wspinać się na wyższe budynki
skrzynki bez mozolnej, tradycyjnej wspinaczki. Naoe jako jedyna posiada też ukryte ostrze asasynów, jak i wzrok orła, który pozwoli zobaczyć najbliższych przeciwników nawet przez ściany. Ma to spory sens, bo inaczej granie po cichu byłoby po prostu niemożliwe. Naoe niczym ninja posiada kilka dodatkowych fajnych umiejętności. Może walczyć 2 mieczami i tylko wtedy może wykonać podwójne skrytobójstwo. Może ukryć się pod wodą i oddychać przez rurkę z bambusa. Może chować się w trawach i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu asasynem z krwi i kości i granią jest bardzo w porządku. Ale gdy przejdziemy odpowiednią ilość misji w fabule, pojawia się ponownie druga postać, Yasuke, która staje się postacią w pełni grywalną. Niemal w każdej chwili możemy przełączyć się pomiędzy Naoe a Yasuke i tutaj zaczynają się poważne problemy Assassin's Creed Shadows. Yasuke można określić jednym słowem: żal. Jest postacią, która zupełnie nie pasuje do serii Assassin's Creed. Ubisoft chciał chyba przedstawić nowy tryb bohatera, czołg, który zamiast działać po cichu, wchodzi z bara przez zamkniętą bramę, ubrany w ciężką zbroję i hełm z rogami jelenia. Już samo to, że wygląda jak jeleń, coś o nim świadczy. Yasuke nie potrafi się wspinać, nie umie działać po cichu, nie posiada trybu orła. Jest po prostu zwykłym siepaczem i to stanowi spory problem. Bo zanim zaczniemy grać jeleniem, przez kilka dobrych godzin, w moim przypadku 16, grasz Naoe i faktycznie można ją polubić i docenić umiejętności i możliwości. A potem dostajesz siarczystego liścia w japę i graj Yasuke, który jedyne co potrafi to wbiec w środek zamku i zacząć po prostu machać mieczem na lewo i prawo. Gdzie tu Assassin's Creed? Dlaczego ktokolwiek znający serię miałby chcieć grać takim typem? Jaki był cel wprowadzenia takiej kretyńskiej, pozbawionej finezji postaci? Tego nie wiem, ale się domyślam. I zresztą wy pewnie też. Dobrą wieścią jest to, że jeśli wybierzemy podczas uruchamiania gry wersję niekanoniczną, do której bardzo zachęcam, zazwyczaj będzie możliwość wybrania, kim daną misję chcesz przejść, czy Naoe, czy jeleniem. Choć niestety jest kilka misji, gdzie jeleń będzie podstawową postacią i trzeba będzie nim tyrać. Jasnym punktem Yasuke jest łuk, którym można elegancko zdejmować cele z daleka. Naoe posiada co prawda ostrza kunai, ale o mniejszym zasięgu. Drugim elementem jest to, że Yasuke ma fajne wykończenia, gdzie często atakujący nas nieszczęśnik traci głowę. Niektórym pewnie się spodoba to, że Yasuke ma też możliwość strzelania z muszkietu, ale sens jego używania jest dyskusyjny. Ładuje się wieki, jest głośny i jeden strzał i masz na karku pół zamku. Niemniej większość misji możemy przejść albo wbijając w sam środek zamku, drąc japę i zażynając wszystkich dookoła, albo w eleganckim stylu przekraść się do celu, zadźgać go i wejść zanim ktokolwiek zauważy. Sami sobie odpowiedzcie, jaki styl pasuje wam do gry nazwanej Assassin's Creed. Shadows to też kolejna gra, która jest kiepskim asasynem, ale dobrą grą o feudalnej Japonii. Tak było w poprzedniej odsłonie Valhalla i widać, że seria po prostu nie ma pomysłu na rozwinięcie bractwa asasynów, ale może to i dobrze, bo zazwyczaj te gry, które nie wałkowały tego tematu, wypadały lepiej niż te, które skupiały się na tym wątku. Jeśli jesteś fanem serii, dostaniesz wszystko to, co doskonale znasz, plus kilka nowości, ale nie oszukujmy się. Ubisoft od lat nie potrafi wyjść ze strefy komfortu i choć zmienia się setting danej części, to zmian, które rzucą nas na kolana, nie będzie. Grając wpadłem w wir wykonywania zadań i odkrywania znaczników. Po 45 godzinach złapałem się na tym, że od początku gry nie było ani jednego słowa o bractwie asasynów. Dopiero jak zacząłem grać jakąś misję Naoe, którą jak mniemam, może i powinienem skończyć na początku, no ale nie musiałem, bo gra nie narzuca kolejności wykonywania misji. Jakieś przebłyski z bractwa były. Ale powiązanie bractwa z feudalną Japonią jest tak liche, jak Yasuke, który desperacko i żałośnie próbuje wskoczyć na niewielki murek. Kolejne misje będą oparte na bardzo podobnych schematach. Fabularne misje, aby odkryć tożsamość jednego z zamachowców, składają się z 3-4 podmisji, które trzeba wykonać, aby móc go wreszcie wyeliminować. I tutaj niestety Ubisoft znowu się nie popisał. Misje, które powinny być ozdobnikiem gry, są sztampowe, powtarzalne i nudne. Jak nie trzeba gdzieś iść i coś ukraść, to pewnie trzeba będzie kogoś zabić. I już, nic poza tymi 2 typami misji nie znajdziecie. Aby jeszcze bardziej wam wydłużyć te sztampowe do bólu zadania, zazwyczaj cel będzie w silnie bronionym forcie, więc zajmie nam chwilę, aby się do niego dostać. Ale z czasem, grając Naoe,
Naoe stajemy się maszyną do zabijania i przemykania po cichu i nagle uzbrojone forty są po prostu drobną przeszkodą w dotarciu do celu. Walka w grze jest naprawdę niezła. Oparto ją o system ataków, obrony i kontr. Grając Naoe czuć, że każda walka stanowi wyzwanie. Kilku przeciwników jest już poważnym zagrożeniem, dlatego Naoe raczej stroni od walki otwartej, choć jak do niej dojdzie, to też jest niczego sobie. Przeciwnicy często posiadają zbroję i zanim dobierzemy się do ich części witalnych, trzeba tą zbroję rozbić. Mamy ciosy przełamujące bloki, jak i uniki, które wytracają z równowagi przeciwnika. System jest bardzo fajny i przyjemny. Zapomnijcie o eliminacjach kolejnych przeciwników jednym naciśnięciem przycisku. Tutaj walka ma stanowić wyzwanie i stanowi. Jak się z kolei gra jeleniem, to w zasadzie taktyka nie ma większego znaczenia. Walisz na oślep, nawet za bardzo nie trzeba blokować, bo Yasuke w odróżnieniu od Naoe jest wytrzymały, więc gra zamienia się w tym wypadku raczej w bezmyślną siekaninę. No i teraz kolejny duży problem Assassin's Creed Shadows – powtarzalność. Choć gra oferuje dziesiątki lub nawet setki zadań pobocznych, ich zróżnicowanie jest mierne. Niektóre wręcz zadania to potwornie irytujące i niefajne minigry. Na przykład kata, gdzie trzeba wciskać odpowiednie przyciski, aby Yasuke wykonał określone ciosy. Naoe ma modlenie się w podobny sposób. Choć trwa to krótko, doprowadza to do szału. Lepiej wypadają zadania, w których jako Yasuke jedziemy na koniu i strzelamy do celu. Innym zadaniem, które doprowadzi was do białej gorączki, są modlitwy w chramach. Po prostu musisz znaleźć kilka stacji w danej świątyni i przed każdą z nich postać wykona 2 ukłony, 2 razy klaśnie łapami i już zaliczone. Za pierwszym razem jest to ciekawe. Za 10 irytujące. Za 50 masz ochotę spalić tą świątynię do gołej ziemi. W innym zadaniu musisz znaleźć w świątyniach ukryte strony. Nie wiem jaki cel mają te zadania poza bezsensownym wydłużeniem rozgrywki i doprowadzaniem do szału. Shadows wzorem Valhalli nie pokazuje nam czym są dane znaczniki. Jest tylko pytajnik, czy to będzie świątynia, czy zamek, czy zupełnie nic, tylko jakaś miejscówka. Dowiesz się dopiero jak do znacznika dojdziesz. Znaczniki oczywiście pokazują się dopiero, gdy zaliczysz wieżę. No i teraz kolejne problemy. Wszystko w tej grze jest połączone tak, aby zmaksymalizować obcowanie z grą. Dawno nie spotkałem się z tytułem, który tak bardzo nie szanuje mojego czasu. Aby to zrozumieć, podam wam ciekawy przykład. Aby rozwinąć postać na wyższy poziom i odblokować nowe umiejętności, trzeba mieć punkty wiedzy. Skąd je zdobyć? Ano trzeba modlić się w świątyniach, szukać zaginionych stron i robić katę. No spoko, ale miejsca, gdzie są świątynie, trzeba odkryć. Ale aby wiedzieć, gdzie są pytajniki do odkrycia, trzeba zaliczyć wieżę. Więc gra sprowadza się po prostu od biegania od znacznika do znacznika, ale to nie wszystko. Aby ulepszyć postać, trzeba mieć punkty doświadczenia. Te wpadają za każdy poziom, ale w tym wypadku idzie to dość wolno. Można zdobyć je szybciej, zabijając mocarnych samurajów w zamkach lub wykonując zadania poboczne skrytobójstwa. O ile to drugie jest w miarę proste, tak zabijanie samurajów w zamkach to zabawa na kilkadziesiąt minut, jeśli zamczysko jest rozległe, bo trzeba ich najpierw znaleźć. Tryb skupienia pozwala ich oznaczyć, jeśli tylko są w pobliżu. To sprowadza się ogólnie do tego, że w zasadzie trzeba wykonywać wszystko, bo zbyt mały poziom postaci i zmiotą cię w planszy w innej prowincji, więc trzeba podbić poziom. Jak to zrobić? Już mówiłem wcześniej, błędne koło. Nowym elementem, dodam, że nieudanym, było wprowadzenie zwiadowców. Zupełnie nie rozumiem sensu tej funkcji. Już wyjaśniam. Raz na sezon mamy do dyspozycji kilku zwiadowców. Do czego to służy? Gra, aby pozbyć się łatki biegam od znacznika do znacznika jak pies z pełnym pęcherzem, co jak wiemy totalnie się tutaj nie udało, nie oznacza już konkretnie celów. Dostajesz jakieś wskazówki typu typ ukrywa się w północnej części góry jakiejś tam. Możesz tam iść osobiście i poświęcić czas, aby próbować cel znaleźć. Albo na mapie wysłać zwiadowcę. Jeśli dobrze określiłeś, gdzie jest cel, to pojawi się on jako odpowiedni znacznik. Ale nie jest to precyzyjne określenie miejsca, gdzie jest dany typ. Musisz iść na miejsce i potem wyszukać w trybie skupienia, gdzie znajduje się cel. Jeśli wyczerpiesz wszystkich zwiadowców, musisz czekać na nowy sezon albo zakupić jednego za 200 monet. Jak postanowiono uprzykrzyć jeszcze
bardziej korzystanie ze zwiadowców. Bardzo prosto. Na przykład dostajesz informację, że cel jest w świątyni Hentai albo jakiejś innej i teraz musisz wodzić na mapie od znacznika do znacznika i szukać, gdzie ta świątynia jest. Jeśli nie odkryłeś mapy i wszystkich znaczników, gra nie podpowie ci, że ten pytajnik to ten znacznik. To by było za łatwe. Musisz najpierw iść tam w to miejsce, odkryć, czym jest pytajnik i dopiero na mapie pokaże się, czym ta lokacja dokładnie jest. No masakra, jak to skomplikowano i jak to doprowadza do szału. To kolejny przykład marnowania czasu przez grę na poziomie niemal papieskim. Gra oferuje też bazę. Według materiałów PR-owych najbardziej rozbudowany tryb budowania bazy. No nie wiem, może i tak. Znaczy możesz zbudować kilka budynków i je potem ulepszać, zyskując jakieś dodatkowe profity, ale większość tworzenia bazy to elementy dekoracyjne, które mnie tam średnio interesowały. No ale jak ktoś się czuje bobem budowniczym, to pewnie spędzi w nim trochę czasu. Niestety, jako że u mnie poczucie traconego czasu było niezwykle wysokie, budowanie bazy ograniczyłem do minimum. Niemniej, aby rozbudować bazę, potrzeba surowców. A gdzie są surowce? Oczywiście w silnie strzeżonych bazach i zamkach, więc zdobywanie surowców ponownie zabiera zbyt wiele czasu, aby było śmieszniej. Niektóre większe partie surowców można przeszmuglować, ale musisz mieć do tego zwiadowców. Jak wszystkich wyprztykałeś wcześniej na mapie do szukania celów, to musisz wrócić do swojej bazy, kupić zwiadowców i wrócić do magazynu ponownie, aby zobaczyć, że wszyscy, których pokonałeś, są tam od nowa i w zasadzie przejść cały ten fragment od samego początku. No piękne to jest, powiem wam. Piękne. Doświadczenie to typowe drzewko umiejętności podzielone na 6 kategorii. Każda z postaci ma swoje. Podzielono je na dany tryb oręża. Jedno drzewko do katany, jedno do trybu asasyna, czy jedno do samuraja. Całe szczęście, zbierając punkty doświadczenia jako Naoe, od razu dostaje je też Yasuke, choć nie zdziwiłbym się, gdyby tak nie było, bo ta gra w marnotrawieniu czasu graczy jest mistrzem. W drzewkach odblokowujemy kolejne funkcje, jak bomby dymne, czy na przykład punkty adrenaliny, które pozwolą wykonać cios specjalny, ale też zwiększymy ilość strzał u Yasuke czy kunai u Naoe. Drzewka są spoko, bo widać faktycznie, że postać staje się lepsza, a jej umiejętności są dobrane całkiem sensownie, co w serii nie zawsze było takie oczywiste. Nie zabrakło oręża, broni, kubraków i kolejnych jelenich hełmów dla Yasuke. Wszystko znajdujemy w kilku kategoriach, co lepsze dają nam dodatkowe atuty. Zbieramy tego bardzo dużo, więc przebieranie postaci będzie rutynową czynnością i w sumie dobrze, bo nowe szaty fajnie się prezentują i wprowadzają trochę odmienności. Zwłaszcza, że przez kolejne kilkadziesiąt godzin będziemy patrzeć na naszego bohatera, także jest to ważne i istotne. Nie wspomniałem o wszystkich mechanikach, bo w sumie nie są one aż tak istotne. Jest możliwość jeżdżenia koniem, pływania łódką i tak dalej. Koń niby przydatny, ale szybciej dostaniesz się do celu biegnąc postacią po prostej przez krzaki niż klucząc koniem i jeszcze bardziej tracić na tym czas. Ale jest też tutaj kilka problemów. Bieganie po lesie wygląda tak, że w zasadzie nic nie widzisz. Postać co chwilę też blokuje się na drzewkach, a animacja ześlizgiwania się z niemożliwych do zdobycia górek wryje wam się w głowę na długo. Pojawiły się też grobowce, gdzie znajdziemy jakieś epickie skrzynie i jest to okej, bo stanowi całkiem miłą odmianę od tej powtarzalności, która tutaj wychodzi bokiem. Gra o dziwo nie miała zbyt wielu glitchy. Jedną z najciekawszych było to, że na jednej z wież zakleszczył się jakiś ptak i nie można było wieży zaliczyć. A no i jeszcze to, bo raz udało mi się wykonać skok na 7-milowych butach, ale wierzcie mi, że były to raczej sporadyczne przypadki. Jasnym punktem Assassin's Creed Shadows jest niewątpliwie oprawa, jest naprawdę dobra. Majestatyczne widoczki z ogromnymi pagodami, piękne wodospady czy lasy, no robi to wrażenie przynajmniej na początku, ale najlepszym elementem gry jest system pogodowy, w zasadzie najlepszy w grach jaki widziałem. Co jakiś czas w Japonii zmienia się pora roku i lokacje wyglądają inaczej. Zmienia się roślinność, zimą wszystko pokryte jest śniegiem, jesienią szaleją wiatry, które powodują podnoszenie się liści i to wygląda fenomenalnie. Podobnie burze, deszcze czy zamiecie śnieżne, chyba nigdy nie było tak dobrego oddania pogody w grach. Jest moc. Czasami wręcz przystawałem w jakimś lesie, aby zobaczyć jak wiatr zawiewa liście, albo patrzyłem na potężną burzę, która powoli zbliża się do nas, by wreszcie zaatakować wściekłą
małą ulewą. Piękna sprawa i tutaj gra za ten element dostaje ode mnie 6. Nieźle wypadły też fabularne cutscenki, wyglądają w porządku. Nie jest to najwyższa półka, ale też gra nie ma się czego wstydzić. Same lokacje są też fajnie zaprojektowane, miasta tętnią życiem, łażą wieśniacy, samuraje, czasami ronini, którzy mogą nas zaatakować. Ubisoft nigdy nie miał problemu z oddaniem żyjących miast czy wsi i Shadows wspina się tutaj na wyżyny. Szkoda tylko, że miejscami mamy po prostu kopiuj wklej, ale jeśli przymknie się na to oko, miejscówki są kozackie. A rozległe połacie terenu, gdy zaliczamy kolejne wieże, robią wrażenie, przynajmniej na początku, bo gra też zaczyna męczyć tą epickością i gdy minie początkowy zachwyt, ciężko Shadows już wykrzesać z nas odrobinę zainteresowania, zwłaszcza jeśli to już jest 30 czy 40 kolejna wieża z epickim widoczkiem. Shadows oferuje dwa tryby, wydajności i jakości. Choć Ubisoft zapowiedział wsparcie dla PlayStation 5 Pro w wersji przedpremierowej, tego wsparcia chyba nie było, więc nie jestem w stanie tego określić. Niemniej tryb wydajności działa płynnie, choć spadki zawsze są poważne podczas wizyty w naszej bazie z jakiegoś powodu, ale możliwe, że te problemy zostaną wyeliminowane w pierwszych łatkach. Fajnym bajerem jest to, że gra oferuje tryb, w którym wszystkie postacie mówią w swoich dialektach. Bardzo dobry pomysł, który szanuję. Same wokale również są dobrze dobrane, oczywiście poza Jeleniem, który nie brzmi jak czarnoskóry, ale jak rasowy Japończyk z nienaganną dykcją. Ciekawe, czy wyjaśniono, gdzie się tak dobrze nauczył języka japońskiego. Możliwe, że o tym gdzieś w grze powiedziano, ale mi to umknęło. Podsumowując, serii Assassin's Creed należą się poważne i dogłębne zmiany. To, co było fajne 18 lat temu, dzisiaj się przejadło, męczy, nudzi i irytuje. Shadows dość szybko zaczyna przypominać pracę przy taśmie. Maszynowo odhaczamy kolejne znaczniki, robiąc zadania mechanicznie. Nie ma w tym ani przyjemności, ani radości. To raczej przypomina pracę, którą wykonujemy, bo tak trzeba, bez większego zastanowienia. Jasne, że w grze jest dużo do roboty. Jeśli przeliczasz cenę gry na to, ile w niej spędzisz, to będzie wynik bardzo korzystny, ale czy powtarzanie wciąż tego samego sprawi, że będziesz czerpał z gry radość? Nie jest sztuką zapełnienie mapy setkami pytajników i zmuszenie poniekąd gracza do ich odkrywania, bo inaczej progres stanie w miejscu. Sztuką jest wrzucenie setek znaczników tak, aby każdy lub znakomita ich większość niosła ze sobą coś interesującego. Shadows tego nie oferuje. Odkrywanie kolejnego zamku z epicką skrzynią powoduje wywracanie oczami, zaciśnięcie zębów i kolejne kilka minut pracy przy taśmociągu. Nawet historia nie zachwyca. Łapałem się na tym, że podczas ważnych cutscenek wychodziłem zrobić sobie herbaty, bo mnie zupełnie nie interesowała historia czy dramaty, jakie dzieją się na ekranie. Z kolei Yasuke to zdecydowanie najgorsza postać, jaka powstała na potrzeby serii. Nie chodzi o to, że jest czarna. Nie chodzi o to, że wygląda debilnie z rogami jelenia, czy to, że pływa radośnie w rzece w pełnej zbroi. Chodzi o to, że nie pasuje do serii. Jest jakby wycięty z innej bajki. Moment, kiedy musiałem nim grać, był jak kara za złe zachowanie. Ale Shadows to też dobre momenty. Jeśli postawicie na Naoe, dostaniecie dobrego Assassin's Creed'a z mechanikami, jakie powinny być. Nadal będzie to powtarzalne do bólu, ale będzie to też świetna skradanka. Ukończenie wątku fabularnego i bardzo dużo aktywności pobocznych zajęło mi 50 godzin i tak w połowie tego czasu czułem się już potężnie zmęczony. Dla odmiany Valhalla zaczynała mnie zamulać gdzieś w okolicach 60 godziny. Bawiąc się we wróżbitę, z Shadows będzie ten sam problem co z Far Cry 6. Skończy go kilka procent graczy, reszta po kilku godzinach zachłyśnięcia się nowościami stwierdzi, że gra nie oferuje nic nowego wraz z progresem i rzuci ją w kąt. To niestety ostatni moment dla Ubisoftu. Seria desperacko potrzebuje odmiany, poważnych zmian, a może po prostu zamknięcia jej w sarkofagu na dłużej. Wydaje się, że dla Ubisoftu czas się zatrzymał, ale odfajkowywanie kolejnych ikonek na mapie już nie bawi. Inne gry robią to o wiele lepiej, bardziej szanują czas gracza. Może i są mniejsze, ale przez to bardziej intensywne i pozostają w pamięci jako coś interesującego. Shadows, podobnie jak Valhalla, jest za duży, za długi i zbyt powtarzalny. To ma być przyjemna gra, a nie kołchoz. Zdaje się, że Ubisoft gdzieś w tym wszystkim się pogubił. Assassin's Creed Shadows ma swoje dobre momenty, ba, świetne momenty, ale szybko zostaną one przykryte znojem i męczarnią, a szkoda, bo był ogromny potencjał na wielki powrót serii, a tak wyszło jak wyszło. I ja, wielki fan serii, często patrzący na kolejne gry poprzez różowe okulary, wreszcie te okulary zdejmuję. Po 18 latach chyba na to czas najwyższy.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.